W refektarzu sióstr Katarzynek w Lidzbarku Warmińskim pod koniec II wojny światowej miały miejsce wstrząsające wydarzenia. Grupa żołnierzy sowieckich, szarpiąc siostry, próbowała zgwałcić najmłodsze z nich, grożąc im zastrzeleniem. Wtedy przełożona, osłaniając je własnym ciałem, powiedziała: „Zamiast nich zastrzelcie mnie”. Wszystkie zostały pobite. Tego samego wieczora zastrzelono 3 siostry. Jak do tego doszło? 2 lutego 1945 roku grupa oficerów Armii Czerwonej ze świtą żołnierzy wtargnęła do klasztoru, robiąc tam swoją tymczasową kwaterę. Mieszkało w nim 25 sióstr. Dodatkowo dom był zapełniony grupą 100 uchodźców, głównie kobietami z dziećmi, którzy uciekając przed wojną u sióstr szukali schronienia. Żołnierze rozpierzchli się po wszystkich zakamarkach dużego budynku, a oficerowie zażyczyli sobie kolacji. Siostry, mając wielu podopiecznych w domu i chcąc ułagodzić sytuację, podały posiłek. Z nastaniem późnego wieczoru zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Pijani żołnierze, pomimo domu pełnego ludzi, upatrzyli sobie zakonnice. Część sióstr zdołała ukryć się na strychach klasztoru, jednak część została zaciągnięta do refektarza. Rozpoczęły się próby bicia i wyrywania sióstr z grupy. Kobiety mocno trzymały się wzajemnie, dlatego żołnierze na siłę wyrywali im różańce, zrywali welony, szarpali za kołnierze zakonne i paski od habitów. Od strzału karabinu zginęła siostra Anicetta Skibowska, pielęgniarka środowiskowa. Przy leżącej uklękła siostra Gebharta Schryter, aby odmówić modlitwę zakonającą. Żołnierz, który to zobaczył, wpadł w szał. Strzelił jej prosto w serce. Trzecią ofiarą była przełożona domu, siostra Sabinella Angrik. Otrzymała strzał w tętnicę szyjną, a jeden z żołnierzy podszedł i brutalnie szarpnął jej ciałem w taki sposób, że uderzyła jeszcze głową o deski podłogi. Wtedy znudzeni żołnierze opuścili refektarz. O świcie ciała leżące w kałuży krwi zdołano przenieść na zewnątrz budynku, od tyłu pod werandę. Nie było możliwości ich pochowania. W następnych godzinach w domu zapanowały orgie i dewastacje pomieszczeń, a pozostałe przy życiu zakonnice opuściły budynek. Do Lidzbarka Warmińskiego mogły wrócić dopiero po 4 miesiącach. Pod werandą na tyłach klasztoru nie było już ciał 3 zabitych sióstr. Do dziś nie wiadomo, gdzie zostały pochowane. Siostry ze zgromadzenia świętej Katarzyny zginęły, ponieważ zostały dla ludzi potrzebujących pomocy, rannych i głodnych, którym dały schronienie w klasztorze. Do końca były wierne ślubowi czystości. Za te wartości oddały życie. Obecnie czekamy na ich beatyfikację.